poprzednich filmach pokazywaliśmy miasta w południowej Polsce. Dziś czas na północ. Właśnie przepływamy z wyspy Wolin na wyspę Uznam i serdecznie Was pozdrawiamy ze Świnoujścia. W dzisiejszym filmie będzie o najwyższej latarni w Polsce, która jednocześnie jest najwyższą w świecie latarnią zbudowaną z cegły. O tym, dlaczego miejsce, w którym teraz się znajdujemy, 100 lat temu wyglądało tak. Co można zobaczyć od strony wody, a co z punktów widokowych? Gotowi? No to ruszamy. Świnoujście. Nazwa miasta, bohatera naszego filmu, wydaje się oczywista, ale czy na pewno? Miasto położone jest bowiem nad Cieśniną, jedną z trzech, jakie łączą Zalew Szczeciński z Bałtykiem. Są to Piana, Dziwna i najkrótsza z nich Świna, przez którą przepływa ponad 70% wody z zalewu. Niespodzianką dla wielu może być też wyspowe położenie miasta. Przybywający do Świnoujścia docierają najczęściej najpierw na wyspę Wolin, gdzie znajduje się część miasta, a następnie promem przeprawiają się na drugą wyspę Uznam, na której znajduje się centrum i część uzdrowiskowa. Ale tak naprawdę tych wysp w obrębie granic miasta jest więcej, łącznie 44. 41 z nich to niewielkie, niezamieszkane wysepki, a z pozostałych trzech jedna jest sztuczna. To Karsibór. Powstała w latach 70. XIX wieku w wyniku przekopania kanału przez wyspę Uznam. Już w XII wieku, kiedy tymi ziemiami rządzili książęta pomorscy, pojawia się nazwa Szwinę. Po obu stronach dość płytkiej cieśniny znajdowały się osady Świna Wschodnia i Świna Zachodnia, które w 1230 roku były połączone regularną przeprawą promową. Na początku lat 70. XIX wieku pojawił się pierwszy prom parowy o stosownej dla epoki postępu technicznego nazwie Zeitgeist, czyli duch czasu. Nosił on niemiecką nazwę, ponieważ w międzyczasie ziemie nad Świną zmieniły swoich właścicieli. Były zależne m.in. od Danii, przez blisko 100 lat należały do Szwecji, aż do 1720 roku, kiedy przeszły pod panowanie Prus. To właśnie królowie Prus założyli na północ od wioski Swinę osiedle, następnie port o nazwie Swinemünde, któremu Fryderyk Wielki nadał w 1765 roku prawa miejskie. Wspomniany prom pływał dość nieregularnie według zapotrzebowania. Szczególnie dużo czasu cumował po wschodniej stronie Świny. Znajdowała się tam bowiem gospoda z dobrym jedzeniem i trunkiem, więc zarówno pasażerom, jak i załodze nie było śpieszno z przeprawą na drugi brzeg. Z upływem lat na przeprawie pojawiły się kolejne promy, które po II wojnie światowej od przyłączenia Świnoujścia do Polski pływają pod polską banderą. Obecnie w mieście są dwie przeprawy promowe: Świnoujście Warszów dla mieszkańców oraz Świnoujście Centrum dla pozostałych użytkowników. To drugie połączenie ma być zlikwidowane w bieżącym roku, gdy zostanie oddany do użytku tunel pod Świną. Budowany od 2018 roku jednorurowy tunel ma blisko 1,5 kilometra długości i w najgłębszym miejscu biegnie 20 metrów pod lustrem wody. Potrzeba zbudowania i sama budowa tunelu budziła zrozumiałe emocje i stała się nawet inspiracją do gry planszowej Tunel pod Świną, która pomysłem przypomina słynną grę Monopol. O ile większość współczesnych gości przybywa od strony wyspy Wolin, to 200 lat temu było zupełnie inaczej. Przybywający wtedy do Świnoujścia goście doceniali łagodny klimat, czyste powietrze, bogate w chlorek sodowy, jod i brom. W 1824 roku miasto uzyskało tytuł uzdrowiska, a w następnych latach powstał pierwszy dom zdrojowy i łazienki z wodą morską, dowożoną w beczkach.
Do końca XIX wieku Świnoujście stało się niezwykle popularnym kurortem wśród mieszkańców Berlina. Zanim w latach 70. powstała linia kolejowa, wyjazd do miasta nad Świną był prawdziwą wyprawą. Po dotarciu koleją do Szczecina dalsza podróż odbywała się na pokładzie statku. Po dotarciu na miejsce goście udawali się do pensjonatów pieszo lub dorożkami, ponieważ część uzdrowiskowa znajdowała się daleko od portu. Dzięki odkryciom obfitych źródeł solanek pod koniec XIX wieku Świnoujście jako kurort zaczęło się coraz szybciej rozwijać. Do wybuchu I wojny światowej powstało ponad 300 domów, większość w strefie nadmorskiej. Wiele z powstałych w tym czasie hoteli i pensjonatów zachowało się po dziś dzień i spacerując wzdłuż nadmorskich ulic można podziwiać ich elegancki styl. Piękne przykłady architektury z przełomu wieków zachowały się też w innych częściach miasta, zwłaszcza przy dawnej Bismarckstraße, obecnej ulicy Hołdu Pruskiego, gdzie niedawno ukończono kompleksową renowację domów z tej epoki. Ulicę tę od części nadmorskiej oddziela Park Zdrojowy. Porastające go drzewa liczą sobie nieraz ponad 100 lat. Zaprojektował go Peter Józef Lehne, królewski dyrektor ogrodów w Berlinie. Wzdłuż domów od strony morza biegła licząca 1,5 kilometra promenada. Po jej drugiej stronie rozciągały się wydmy i plaża. Na plaży wznosiły się drewniane budynki łazienek, osobne dla pań, panów, dla rodzin, oddalone od siebie o co najmniej 150 metrów. Na plaży znajdowało się także molo, początkowo drewniane, następnie betonowe, a przede wszystkim Seebrücke, czyli reprezentacyjna budowla na palach. Ta drewniana konstrukcja z wyglądu przypominająca pałacyk mieściła m.in. salę na 100 osób oraz restaurację. Z roku na rok do Świnoujścia przybywało coraz więcej gości. Bywali tu też Polacy, jak Feliks Nowowiejski czy rodzina Kossaków. Na początku XX wieku zabudowa nadmorska została wzbogacona o dom zdrojowy, który częściowo zniszczono podczas wojny. Do dziś zachował się z niego tylko fragment pasażu handlowego. Pozostałe budynki przestały istnieć znacznie wcześniej. Jaki był tego powód? O ile w wielu miejscach fale i prądy morskie prowadzą do cofania się lądu, to w Świnoujściu nanoszą one coraz więcej piasku, powodując skutek odwrotny i oddalanie się promenady średnio o 1,5 metra rocznie od morza. W miejscu, gdzie na początku XX wieku stały budynki kąpielowe, obecnie rozciąga się kładka na wydmach i plaża, a w miejscu dawnej plaży powstają nowe domy. Współczesna plaża jest najszerszą w Polsce i w opinii wielu, którą podzielamy, najpiękniejszą. Pobyt na niej sprawia przyjemność nie tylko miłośnikom wakacyjnych kąpieli i plażowania, ale także tym, których cieszy długi jesienny lub zimowy spacer wzdłuż morza. Gdy dopisuje pogoda, widać, że spacery cieszą się równie dużym zainteresowaniem jak opalanie się latem i plaża tętni życiem. Gdy nogi poniosą, można plażą przejść do uzdrowisk znajdujących się po niemieckiej stronie Albeck, Heringsdorf oraz Banzin, które razem ze Świnoujściem tworzyły tzw. cesarskie kurorty. Idąc wzdłuż morza, łatwo można minąć niezauważenie miejsce, gdzie po 1945 roku znajdowała się pilnie strzeżona granica, której przebieg współcześnie jest symbolicznie zaznaczony. O tym, jak zmieniała się nie tylko linia brzegowa, ale całe Świnoujście, można się przekonać, wyruszając z nami w kolejną podróż w czasie i przestrzeni. Na spotkanie z dawnymi mieszkańcami i gośćmi oraz widokami miasta zapraszamy z dawnego placu ratuszowego, obecnie placu Rybaka, gdzie na początku XX wieku miał swój zakład fotograficzny Paul Krabenhüft. Budynek stojący obok dawnego hotelu Trzy Korony już nie istnieje, podobnie jak wiele innych, które teraz pokażemy.
Punkty widokowe to doskonałe miejsca, skąd można zauważyć, jak zmieniło się Świnoujście. Jednym z nich jest latarnia, powstała w połowie XIX wieku. Jest ona najwyższą spośród wszystkich latarni nad Bałtykiem i najwyższą na świecie pośród tych zbudowanych z cegły. Pełniąca swoją funkcję po dziś dzień jest udostępniana zwiedzającym. Chętnych czeka wspinaczka po 308 schodach na szczyt 65-metrowej wieży. Nagrodą dla wytrwałych jest rozległy widok na miasto, port i morze. Światło latarni widziane jest w odległości 25 mil morskich i służy zarówno jednostkom wpływającym od strony morza, jak i płynącym od strony Szczecina. Latarnia to nie jest jedyny punkt widokowy w mieście. Kolejny znajduje się na szczycie wieży kościoła ewangelickiego Marcina Lutra. Samego kościoła już nie ma. Ufundowany na początku XX wieku przez najbogatszą mieszkankę miasta Marię Karolinę Emilię Hejze, został poważnie uszkodzony podczas bombardowań Świnoujścia w czasie II wojny światowej i rozebrany na początku lat 60. Sama wieża kościoła ocalała, ponieważ była ona umieszczona na wielu mapach jako znak nawigacyjny i jej usunięcie spowodowałoby liczne komplikacje. Na szczyt wieży prowadzi ponad 200 schodów. Jeśli nie przepadacie za schodami, jest jeszcze jeden punkt widokowy, na który można dotrzeć windą i gdzie warto zatrzymać się na dłużej na kawę i deser. To kawiarnia na 13. piętrze hotelu Radisson. Jest ona dostępna dla wszystkich, nie tylko dla gości hotelowych. Z jej tarasu rozpościera się rozległy widok w stronę morza, a także miasta. Świnoujście, jego historię i współczesność można też poznawać od strony wody. Z basenu zimowego wyrusza kilka statków wycieczkowych, na pokładzie których można odbyć 1,5-godzinny rejs. Naprzeciwko nabrzeża, skąd zaczyna się wycieczka, znajduje się baza polskiej marynarki wojennej, gdzie stacjonują okręty przeciwminowe i transportowe 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Początki bazy sięgają czasów pruskich, kiedy stacjonowały tu jedynie 2 okręty. Dopiero w czasach Cesarstwa Niemiec zaczęło ich tu bazować więcej, a cesarz Wilhelm II wielokrotnie przybywał do Świnoujścia na przegląd floty. Swinemünde stało się główną bazą floty niemieckiej na Bałtyku. W okresie międzywojennym rozbudowywano warsztaty, składy amunicji, stworzono na Karsiborze bazę okrętów podwodnych. W Świnoujściu bazowało wiele z największych okrętów niemieckiej Kriegsmarine. Uwaga! To stąd wyruszył pancernik Schleswig-Holstein w swój rejs zakończony ostrzałem Westerplatte 1 września 1939 roku. Sprawy wojskowe zdominowały miasto. W czasie wojny co drugi mieszkaniec Świnoujścia był żołnierzem. Miasto przetrwało bez większych zniszczeń aż do 12 marca 1945 roku. Tego dnia doszło do niszczycielskiego nalotu przeprowadzonego przez amerykańskie bombowce na prośbę sowieckiego sojusznika, w wyniku którego oprócz zatopienia kilkunastu okrętów zniszczeniu uległo 55% budynków i zginęło kilkanaście tysięcy osób. Wśród nich byli uciekinierzy niemieckiego pochodzenia na statkach oraz oczekujący na ewakuację w Parku Zdrojowym i na dworcu. 5 maja do Świnoujścia wkroczyła Armia Czerwona. Sowieci zajęli wiele budynków na swoje potrzeby oraz utworzyli bazę dla swoich okrętów. Polskie władze pojawiły się tu dopiero w październiku, gdy został ostatecznie ustalony przebieg granicy. Według popularnej opowieści o przyłączeniu Świnoujścia do Polski zadecydować miał prezent w postaci cysterny bimbru. Pomimo przyłączenia miasta do Polski przez ponad dekadę, faktyczną władzę w mieście sprawowali Sowieci. Kontrolowali nawet przeprawę promową.
Bez specjalnej przepustki nie można było przepłynąć na drugi brzeg. Polskie władze stopniowo zdobywały kontrolę nad poszczególnymi częściami miasta. W grudniu 1993 roku Świnoujście opuściły ostatnie jednostki rosyjskiej floty bałtyckiej i w porcie pozostały jedynie polskie okręty wojenne. Naprzeciw bazy marynarki wojennej po drugiej stronie Świny znajduje się terminal promowy. Już 3 lata po zakończeniu wojny pierwsze promy wyruszyły do Szwecji do Trelleborga, a potem do Ystad. Obecnie połączenie pasażerskie, samochodowe i kolejowe obsługują promy 3 linii: niemieckiej TT Line i 2 polskich: Unity Line oraz Polferris. Jeden z promów, Polferris, ze zrozumiałych powodów wzbudził naszą szczególną sympatię. Podczas dalszego rejsu w górę Świny wyłaniają się budynki będące pozostałością po jednym z największych polskich przedsiębiorstw okresu powojennego, przedsiębiorstwa połowów dalekomorskich i usług rybackich Odra w Świnoujściu. Decyzja o jego utworzeniu zapadła po wojnie. Jej celem było ożywienie oraz rozwój gospodarczy miasta. Firma istniała 50 lat, była największym kombinatem rybnym w Polsce, a jej statki rybackie docierały na odległe łowiska północno-wschodniego Pacyfiku i południowego Atlantyku. Niestety w 2004 roku ogłoszono upadłość firmy. Pozostały po niej, poza licznymi wspomnieniami jej pracowników, pamiątki w postaci logo firmy oraz modeli statków eksponowanych w dawnym świnoujskim ratuszu, pełniącym funkcję Muzeum Rybołówstwa Morskiego. Po minięciu dawnej siedziby Odry nasz statek dociera do wyspy Chełmek. Wyspa ta została utworzona na początku XX wieku poprzez przedzielenie większej wyspy Mielin nowym kanałem żeglugowym. Dzięki temu kanałowi, jak i wcześniej zbudowanemu kanałowi piastowskiemu, statki dalekomorskie mogą kontynuować rejs do Szczecina. Jednak część statków rozładowuje ładunki przy nabrzeżach portu świnoujskiego. Po przeciwległej stronie widać marinę jachtową. Jachty od ponad 100 lat są nieodłączną częścią krajobrazu Świnoujścia. W okresie letnim organizowane są regaty Dni Morza oraz impreza Sail Świnoujście. To okazja do wspólnego spotkania, rywalizacji i śpiewania szantów. To ze Świnoujściem związany był autor najsłynniejszej polskiej szanty Gdzie ta Keja, Jerzy Poremski, którego postać została upamiętniona pomnikiem. Nasz statek płynie dalej i oddala się od mariny. Po obu brzegach Świny, między drzewami, pojawiają się forty twierdzy Świnoujście. Wejście do portu zawsze miało znaczenie strategiczne i pierwsze umocnienia powstały już w czasach książąt pomorskich. Nowoczesne fortyfikacje wzniesiono dopiero w drugiej połowie XIX wieku, a dzięki licznym modyfikacjom ich elementy były wykorzystywane jeszcze w czasach II wojny światowej. Z 4 fortów do naszych czasów zachowały się 3 i wszystkie są udostępnione do zwiedzania. Najstarszy z nich to Fort Anioła na wyspie Uznam, który swoją nazwę zawdzięcza podobieństwu do Zamku Anioła w Rzymie. Bronił on wejścia do portu. W pobliżu znajduje się kolejny fort, zachodni, który kontrolował Zatokę Pomorską i był wielokrotnie modernizowany także w okresie międzywojennym. Część załogi fortu wzięła udział w ataku na Westerplatte, tutaj też szkolono załogi fortyfikacji wału atlantyckiego. Po stronie wschodniej, niedaleko Latarni na wyspie Wolin, jako jedyny zachował się fort Gerharda. Początkowo miał bronić wejścia do portu, potem przystosowano go do walki z okrętami na morzu, ale nigdy nie brał udziału w walkach i jest dobrze zachowany. Można tu zobaczyć dwukondygnacyjną, owalną redutę, fosy, magazyny artyleryjskie, kazamaty i kaponiery. Więcej o twierdzy Świnoujście postaramy się opowiedzieć w osobnym filmie. Po minięciu fortów nasz statek zbliża się do ostatniego punktu na trasie – wejścia do portu. Chronią go falochrony. Początkowo istniały tylko 2 falochrony. Powstały one w pierwszej ćwierci XIX wieku. Większą popularnością cieszy się krótszy falochron zachodni, do którego jest łatwy dostęp od strony plaży.
Jest on popularnym miejscem spacerów i to na nim od 150 lat stoi symbol Świnoujścia, tak zwany wiatrak. Jest to 10-metrowej wysokości znak nawigacyjny ze światłem na szczycie. Z falochronu można obserwować godzinami przepływające promy i statki towarowe. Największą jednak gratką dla miłośników morza są organizowane co kilka lat w Szczecinie zloty żaglowców Tall Ship Races. Zanim żaglowce dotrą do Szczecina, muszą przepłynąć przez Świnoujście, gdzie można je podziwiać z bliskiej odległości z falochronu. Drugi z falochronów jest najdłuższym kamiennym falochronem w Europie i liczy sobie 1400 metrów. Kiedyś nazywany był wschodnim, obecnie zwany jest centralnym, ponieważ od niedawna za nim widać kolejny, znacznie dłuższy. To nowy falochron wschodni, falochron gazoportu. Powstał on 10 lat temu i przy długości prawie 3 km jest najdłuższym w całej Europie. Jego ogrom szczególnie widać, gdy jest do niego przycumowany liczący prawie 300 metrów długości gazowiec, który przywiózł skroplony gaz. Tutejszy terminal gazowy od ubiegłego roku ma moce regazyfikacji, umożliwiające import ponad 6 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Czym jest regazyfikacja? To proces, podczas którego skroplony gaz ziemny jest ponownie zamieniany z postaci ciekłej w gazową. Rejs po porcie dobiegł powoli końca. Nasz kolejny i na pewno nie ostatni pobyt w Świnoujściu także się kończy. Ale trudno przed odjazdem nie pożegnać się z morzem, wyjść na plażę i udać się na falochron i patrzeć na powoli oddalającą się sylwetkę promu. Świnoujście? Do zobaczenia! Jeśli interesują Cię podróże po Polsce z małą dawką wiedzy historycznej, czyli podróże w czasie i przestrzeni, to zasubskrybuj nasz kanał.